Madhav ki Om Jnana Tremendasya Jnananjana Shalakaya Chakshurtam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Srila Prabhupada ki. Okay, so we will read today. Let's read the first verse of Bhagavad Gita. Who knows the first verse? Krishna, będziemy dzisiaj czytać z pierwszego wersetu Bhagavad Gita. Czy ktoś wie, co to jest za werset? Być może zna ten werset. What's that? This is the first verse? Are you sure? Czy jesteście pewni, że to jest pierwszy werset Bhagavad Gita? You see, if you speak with the people who are studying Gita and you give this answer, they will say, well, this is the first verse written in the book. I asked the first verse of Gita. I to jest pytanie, które można zadać osobom, którzy studiują głęboko Bhagavad Gitę i oni opowiedzą, że to jest pierwsze, co zostało napisane w tej książce, ale nie pierwsze. So you should have asked me which verse, Prabhu, you mean, the book where the Bhagavad Gita starts, or because this is Dhritarashtra Vacha, like Prabhu said, not Bhagwan Vacha. I musicie mnie zapytać, o którą książkę chodzi, o kogo chodzi, bo Prabhu powiedział, że tutaj Dhritarashtra powiedział, Dhritarashtra Vacha. So which is the verse? I co to jest wtedy za werset? Where Krishna is speaking? Gdzie Krishna mówi, tak naprawdę, w Bhagavad Gicie. Nie było powiedzieć takiej chwili, w której nie uświadomiaczy wszyscy zdrowie. There were no time where I hadn't exist. Prabhu is close. Prabhu is close. 2:11. 2:11. Prabhu said 2:12. Prabhu powiedział 2:12, a chodzi o werset 2:11, gdzie Krishna mówi, że nie było takiego czasu, kiedy nie istniałem, kiedy nie istnieli tutaj królowie, którzy się zebrali na tę bitwę. But if you study Prabhupada books, Prabhupada is saying actually in the purport of 2:16 that this is the first instruction which Krishna is giving. I jeżeli studiujemy książki Śrila Prabhupada, to w wersecie 2:16 Śrila Prabhupada mówi, że tutaj są te pierwsze właściwe instrukcje Krishny, które on wypowiada. 2:16. Then you will say, Prabhupada, why are you asking this question? Why couldn't we recite the verse just? I tutaj możecie zadać mi takie pytanie, Prabhu, dlaczego pytasz nas o to? Dlaczego nie możemy po prostu wyrecytować wersetu? So what happened in 60s? Co się stało w latach 60? So there was a boy in England, his name was David. Był pewien chłopiec w Wielkiej Brytanii, miał na imię David. And he had 13 years. 13 lat miał. And one day he wakes up and he sees his father hanged himself and committed suicide. I pewnego razu pobudził się rano, zobaczył, jak jego ojciec po prostu popełnił samobójstwo, się powiesił. So he became so devastated. He said, "What's the purpose of life?" I on po prostu został tak zdewastowany, że zaczął zadawać sobie takie pytanie, a jaki jest zatem cel życia? So for 4 years he was searching. I 4 lata on szukał właśnie odpowiedzi na to pytanie. And then when he was 17, he joined ISKCON. I kiedy miał 70? No, 17. 17, sorry. Kiedy miał 17 lat, to przyłączył się do ISKCONu. And there he started going out with Tribhuvanath Prabhu for the Harinam, so he would be playing, kartals and chanting the holy name. I wtedy on zaczął z Tribhuvanathem Prabhu wychodzić na Harinamy. On grał na kartalach, intonował święte imiona Pana. And what happens then in 73 Prabhupada 73 or 71, Prabhupada came to England in the temple and he initiated everyone, including this David. I co się stało w latach 70., 71 albo 83, kiedy Śrila Prabhupada przyjechał do Wielkiej Brytanii, wówczas dawał takie dość duże inicjacje i w tej puli inicjowanych też dostał inicjację ten David. So what happened then? Co się stało potem? One day, so this David got the name Raghav Das Brahmachari. I ten David dostał imię Raghav Das Brahmachari. Yeah, Raghav. And another person, he got the name Krishna Das Brahmachari. A druga osoba dostała imię Krishna Das Brahmachari. So they were driving then in a van.
Oni wtedy jechali takim małym autobusem. And this Krishnadas Brahmachari, he fell asleep. A Krishnadas Brahmachari, on zasnął. So what happened? The bus collided with a tree. I co się stało? Stała się kolizja, jechali w drzewo tym busikiem. And this Raghavdas Brahmachari, he died. I ten Raghavdas Brahmachari, on opuścił ciało. So then they wrote a letter to Prabhupada that Prabhupada, this unfortunate incident happened, and Prabhupada in 73 he wrote a letter. He says, so we should pray for him. I wtedy te osoby napisali do Śrila Prabhupada, że ta osoba opuściła ciało i w 73 roku Śrila Prabhupada też właśnie odpisał, że powinniście się modlić o jego duszę. So 2 years after, 1975, w 1975 roku, czyli 2 lata później, there's born a girl in an Indian family in England. Też w rodzinie indyjskiej urodziło się dziecko, dziewczynka, też w Wielkiej Brytanii. And she don't know why, but she have attraction for holy name. Ale ona nie wiedziała dlaczego, ale miała atrakcję do świętego imienia. So when she would go to the temple in ISKCON and she will see the deities, she will feel like she have seen these deities before. I ona miała takie uczucie, kiedy przychodziła do świątyni ISKCON, kiedy widziała bóstwa, że ona już miała doświadczenie, już je widziała kiedyś. And she would, like to go out on Harinam with Tribhuvanath Prabhu. I jej bardzo się podobało chodzić na Harinamy z Tribhuvanathem Prabhu. And with time she got initiation from His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, and her initiated name was Ratnavali. I potem ona dostała inicjację od jego świętobliwości Bhakti Charu Maharaja i jej imię było Ratnavali. So she spoke with her Guru Maharaj. She said, Maharaj, I don't know why I have these nightmares. I see like car crashing and I feel like I am a brahmachari. What's happening with me? So his Guru Maharaj said, you do this hypnotic recession. Like people take you to hypnosis and cure you. I ona, ta dziewczynka już Past life regression. A ona opowiedziała swojemu Guru Maharajowi na ten temat. Powiedziała, że ona nie wie, dlaczego ona ma nocne koszmary, kiedy widzi we śnie wypadek, jak samochód wjeżdża w drzewo. To ją bardzo niepokoiło i zostało jej doradzone, aby pod wpływem hipnozu po prostu miała taką regresję w życia poprzednie. So then she went to this hypnosis, past life regression, and she found out that she was this brahmachari, Raghavdas Brahmachari in her previous life. I po tej regresji w przeszłe życia ona zobaczyła, że ona była brahmacharinem, Raghavdasem Brahmachari. And so she wanted to find more about this person, so she went to the police and looked at the records, how he died, what were the marks. And funny enough that this Raghavdas Brahmachari, when he died, he had bleeding on his stomach. And she, in this new body, she also had stomach problems and also marks here on her stomach. I ona zaczęła szukać po prostu na temat tego prawu Raghavdasa Brahmachari, co o jego życiu, czyli ona poszła do policji, żeby wziąć z policji różnego rodzaju dowody o jego śmierci, o jego życiu i się dowiedziała też, że on, co jest takie ciekawe, miał krwotok w brzuchu, ale ona już będąc jakby w nowym ciele też miała problemy z żołądkiem, z brzuchem i też miała niektóre nawet ślady z tej samej strony, co miał ten prawu ciało poprzednie. So she was very surprised. I ona była bardzo zdziwiona. And now she had a question, how she came in a body of a woman. She was a man in the past life. I teraz ona zadała się takim pytaniem, dlaczego ja stałam się kobietą, skoro byłam mężczyzną w zeszłym życiu. So she started speaking with devotees around. I zaczęła rozmawiać z wielbicielami wokół. So one person, he was a senior devotee, and he said, I knew this Raghavdas Brahmachari, and once, there was a Mataji, Satyavati, she used to come to temple, and when she will come to the temple kitchen, he would be gazing at her.
I ta Mataji rozmawiała ze starszym Bhaktą, który już dłużej był. I on powiedział, że tak, ten Raghavdas Brahmachari, on tak, i była też jedna Mataji, która przychodziła tam na kuchnię, Satyavati Mataji, i on tak patrzył się na nią. So she wanted to find more about this Satyavati Mataji. I ona chciała już bardziej się dowiedzieć na temat tej Satyavati Mataji. So she found, the address and she made the arrangement that she can visit her. I ona znalazła jej adres, gdzie mieszkała Mataji Satyavati, i się umówiła na spotkanie. And she rang the doorbell. I zadzwonił dzwonek. And when the doors opened, Kiedy drzwi się otworzyły, she was shocked. ona była w szoku. And the other person was also shocked. I druga osoba też była zszokowana. Why? Because the face of this Ratnavali was very similar to this Satyavati Mataji. Dlatego, że ta twarz Ratnavali była bardzo podobna do twarzy Satyavati Mataji, czyli były podobne te Mataji. So you see, you can be full life chanting and reading, but if your heart is not pure, don't think you are going back to home. Możecie całe życie intonować i czytać, ale nie myślicie, że jeżeli serce się nie oczyści po prostu, to nie będziemy w stanie wrócić z powrotem do domu, do Boga. Yeah, so this is a real story. This is a real story. I to jest prawdziwa historia. So that's why we should read Gita very carefully. I to właśnie dlatego my musimy czytać Gitę bardzo uważnie. Okay, and you have to apply Gita, not just read. Don't become a parrot. Powinniśmy też implementować Bhagavad Gitę w naszym życiu. My nie powinniśmy stawać się papugą, tylko praktycznie ją implementować. So let's read 2:11. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Ashochanana shochastvam. Pragyavadamscha bhashyase. Gatasuna gatasumscha. Nanu shochanti pandita. So translation purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Supreme Personality of God had said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worth of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Czytamy 2.11. Tłumaczenie znaczenie Jego boskiej miłości A.C. Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada. A najwyższa osoba Boga rzekł, mówiąc wielce uczenie, opłakujesz to, co nie jest warte rozpaczy. Mędrzec bowiem nie rozpacza ani nad żywym, ani nad umarłym. So here God is doing counseling. Czyli tutaj widzimy, że ciało odchodzi. No, God is doing counseling. So counseling is counseling Arjun to come back to the right path. I czyli tutaj Bóg przekonuje Arjuna, żeby on wziął poprawną drogę. So God is saying that you are lamenting and you are feeling sorrow for what it is not worth of. Co to znaczy, że rozpaczamy i upłakujemy to, co tak naprawdę nie warte rozpaczy? Well, Arjun not necessarily agree it's not worth of, because in front of Arjun is standing Bhishma and Drona. Arjuna tutaj się nie zgadza z tym, że to, co on jakby, nad czym on lamentuje, że to nie jest warte jego takiego podejścia, gdyż przed nim jest Bhishma i Drona. And Kripacharya, these three people. I też Kripacharya, te trzy osoby. And Arjun was very attached to Bhishma because Arjun lost his father in childhood, and for him Bhishma was like his father, his guru, and his very dear one. I Arjuna był bardzo przywiązany do Bhishmy, gdyż stracił ojca w młodym wieku i Bhishma zastępował jego ojca. And so imagine if, I don't know, if someone tell to Narasimha, shoot your father, how difficult it will be for him. Weźmy do przykładu Narasimha tutaj siedzącego. Jeżeli ktoś powie, że chce zastrzelić jego ojca, to jakie to będzie trudne dla niego? Will it be easy for you? Czy to będzie łatwe? Nie. See, he said no.
So imagine if someone tells you shoot your father, it will be very difficult. Wyobraźcie sobie, że ktoś mówi, że chcemy jakby zastrzelić waszego ojca. To jest bardzo, bardzo trudne. Yeah, so it's very hard, and especially for Arjun, because Arjun has a huge attachment with Bhishma. Szczególnie dla Arjuny, gdyż on był bardzo głęboko przywiązany do Bhishmy. So Krishna is saying you should not lament, but Arjun can put an argument in front of Krishna. I Krishna mówi, nie powinien rozpaczać, ale Arjuna zaczyna argumentować Krishnie. Arjun can say how it is humanly possible not to lament, to shoot my father and not lament. Arjuna mówi, w jaki sposób to jest jakby po ludzku, żeby rozpaczać, kiedy ktoś chce zabić twojego ojca. And you see, that's why people, when they read Gita, they think, oh, you know, this Gita is very theoretical book because there is soul and this. But we are humans, we have attachment. How can we apply this knowledge? I wiele ludzi mówi, że Bhagavad Gita jest taką teoretyczną książką, bo mówi się, że my jesteśmy duszą, ale tak naprawdę my jesteśmy ludźmi, mamy przywiązanie, mamy to ciało. Jak możemy zaaplikować tę wiedzę? That's why it said Shri Bhagavan Vacha. Bhagavan means he is practical. He is the most practical person. Dlatego mówi się Shri Bhagavan Vacha. Mówi się, że Bhagavan mówi, a Pan Bóg jest najbardziej praktyczną osobą ze wszystkich. And Arjun said, okay, you are God, it's your advice, but how it is possible for me to kill them? Arjun mówi, dobrze, ty jesteś Panem Bogiem, to jest to, co mi doradzasz, ale jak ja mogę się zgodzić z tym, że oni zostaną zabici? And he's saying from the perspective of dharma it is wrong, and from the perspective of attachment it's wrong. I on mówi, że to jest błędne z dwóch powodów, z powodów dharmy i przywiązania. That's why Krishna speaks the second line. Dlatego też Krishna tutaj wypowiada kolejną linijkę. Pragyavadam cha bhashase. Pragyavadam cha bhashase. So Krishna is saying you think you are very intelligent. Krishna mówi, ty myślisz, że ty jesteś bardzo inteligentny. Anyone know what pragya means? Czy ktoś wie, co znaczy pragya? So you see, if you are applying Gita, then you will know the answers. Widzicie, jeżeli aplikujecie Bhagavad Gita w życiu, to wtedy wiecie, co to znaczy. So there is Gyan, which means knowledge. Gyan oznacza wiedzę. You have knowledge of Macie wiedzę. There is Vigyan, how to use that knowledge. Jest też Vigyana, to jest jak możemy użyć tej wiedzy. But so for example, you have a hammer and you have needles. Czyli macie nić, macie igły. And you can take, you know that you can take the hammer, hit on the needle and, you know, fix the needle somewhere. Młotek i gwóźdź. I możecie użyć to w taki sposób, że coś przybijecie. So you can take two pieces of wood, take a needle, use the hammer and done. Czyli możecie wziąć dwa kawałki drewna, złożyć razem, przybić młotkiem. So this is Gyan. I to jest Gyan. However, Vigyan is a co na temat Vigyana? That you can take woods, czyli bierzecie drewno and needles, i też gwoździe. And you can make a beautiful wooden house. I możecie stworzyć piękny budynek drewniany. So it doesn't mean that if you have the knowledge, everyone who know how to use the hammer know how to build a beautiful house. I to nie znaczy, że każdy, kto ma wiedzę, czyli ma ten młotek, może zbudować piękny dom z tych elementów. So similarly in bhakti there is gyan. Także w bhakti też jest gyana. That by chanting one's mind come under the control. Czyli poprzez intonowanie, ten, kto intonuje, zaczyna kontrolować swój umysł. Every one of you know this. Każdy z was to wie. But Vigyan is lacking. Ale mamy braki w Vigyanie. Basically at time of chanting your mind runs everywhere except on the holy name. Ponieważ w czasie intonowania nasz umysł biega wszędzie oprócz koncentracji na świętym imieniu. We are doing chanting and still mind is running. So actually we don't know how to do it. So we don't know how to apply the knowledge. My intonujemy, kontynuujemy intonować, ale nasz umysł i tak jest niespokojny. To oznacza, że my nie wiemy, jak tę wiedzę wykorzystać. So this is Vigyan. A to jest Vigyana. And what is Pragya? Co jest zatem Pragya? Pragya is the third thing.
I pragya to jest trzeci element. It means in English intuitive knowledge. To znaczy People can call it inner voice and inner things voice. like that. Czyli to intuitive, okej. A to oznacza, że to jest intuicyjna wiedza. So you see, Krishna is emphasizing here on pragya. I widzicie tutaj, że Krishna on podkreśla ten typ wiedzy pragya. Krishna is saying, Arjun, your pragya is finished. On mówi Arjunie, że twoja pragya, ta wiedza intuicyjna, ona już nie działa. Although you are speaking as if you are on the platform of pragya, but your pragya is totally finished. Ty mówisz, jakbyś był na tej platformie pragya, ale to wygląda na to, że nie masz już sposobności, żeby tak wiedzę stosować. You have gyan, so Arjun knew the art of fighting, so he was an archer, so he knew the gyan. Czyli ty wiesz gyan, czyli sztukę walki. You have the Vigyan also, so he was the best archer in the On world. był najlepszym łucznikiem, to znaczy, że też miał zrealizowaną Vigyanę. Which means he could fight really well. To znaczy, że on naprawdę dobrze mógł walczyć. But Krishna is saying your pragya is finished. Ale Krishna mówi, nie masz już pragya. Your inner voice is dead. Żadnej intuicji nie masz, ona jest martwa. That's why now if you read Prabhupada purports, that's why Prabhupada is quoting here that in the purport that Arjun was giving emphasis, so Arjun argued. So maybe we can read the purport. The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. Znaczenie. Pan natychmiast przyjął pozycję nauczyciela i udzielił nagany swemu uczniowi, nazywając go bezpośrednio głupcem. Pan powiedział, przemawiasz jak człowiek uczony, ale nie wiesz, że ten, kto jest naprawdę uczony, kto posiadł wiedzę o ciele i duszy, nigdy nie rozpacza z powodu ciała, bez względu na to, czy jest to ciało martwe, czy żywe. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul and supreme is even more important than religious formularies. Jak to zostanie wyjaśnione w następnych rozdziałach, wiedza oznacza znajomość materii i ducha oraz kontrolera obu. Arjuna dowodził, iż większą wagę należy przywiązywać do zasad religijnych niż politycznych i społecznych, ale nie był świadomy tego, iż wiedza o materii, duszy i najwyższych ma jeszcze większe znaczenie niż religijne formuły. So you see here Arjun is giving more importance to dharma. I widzicie tutaj, że Arjuna podkreśla wagę dharmy. Killing is not good. Zabijanie nie jest dobrą rzeczą. And we agree with that, we don't say it is bad. A my się zgadzamy z tym. We don't say that dharma, to follow dharma is My bad. nie mówimy, że postępować według dharmy jest złym podejściem. To protect dharma, people even give up their life just to protect the dharma. Aby ochronić dharmę, niektórzy ludzie nawet oddają swoje życie. Yeah, but Krishna is saying here that Arjun, in your consciousness, this thing is not coming, that there is something more important than dharma, there is something more higher than dharma. Ale Krishna tutaj mówi, że Arjuna w twojej świadomości, to co przychodzi do niej, nie ma tego, co jest jeszcze bardziej ważne od dharmy, jest wyżej. And what is more important than dharma is Krishna. Wyżej jest Krishna. This voice is not coming within Arjun. He is not understanding that God is more important than dharma. Jakby ten głos wewnętrzny nie przybija się przez Arjunę. On nie rozumie teraz, że Krishna jest ważniejszy od dharmy. That's why Prabhupada says Arjun is confused. Dlatego tutaj Śrila Prabhupada mówi, że Arjuna jest zdezorientowany. And you can see in your life how many minutes, how many seconds you are putting God
as a priority in your life. I możecie zobaczyć to na przykładzie własnego życia, ile minut, ile sekund stawicie Boga w priorytecie w swoim życiu. Isn't it stupidity that you have 2 hours for chanting and within these 2 hours of chanting you cannot put God in the focus? To nie jest głupota, kiedy my mamy 2 godziny na intonowanie, ale nie możemy się skupić na nim, postawić go w centrum. And moreover, we don't even feel bad. I my nawet nie czujemy się źle z tym. We feel, oh, our 16 rounds are done. Wow. My czujemy się z tym tak, o super, wow, 16 rund skończone. Pragya is completely dead. Czyli pragya w ogóle nie istnieje. Your sixth sense is not saying like, so if I ask you just for right now, think about a person who you love the most. Jeżeli ja teraz was zapytam o to, pomyślcie o osobie, którą kochacie najbardziej. You everyone know whom you love the most? Czy wiecie, kogo kochacie najbardziej? Yeah, okay, and now within your inside, don't chant loudly, but within your heart, chant the name of this person. Ale teraz nie intonujcie tego imienia tej osoby głośnie, ale w sercu powtarzajcie to. You will start to feel happy. Poczujecie szczęście. You will start to see this person. Zobaczycie tę osobę. But the same is not happening with Krishna. Ale to samo się nie staje, jak intonujemy Hare Krishna. And we think we are very big philosophers who can sit and give classes. A my myślimy nadal, że jesteśmy bardzo wielkimi filozofami, którzy mogą usiąść na wiosesanie. So you see, that's why I started the lecture by this story. You can full life do this thing, but if you don't develop the pragya, then at the time of death you will think something stupid and reborn again. Dlatego ja zacząłem dzisiejszy wykład opowiadając tę historię, która pokazuje, że nawet jeżeli całe życie nasze poświęcimy na intonowanie i czytanie, ale nie zdobędziemy pragya, to w momencie śmierci nie będziemy mogli zrealizować tej wiedzy i dostaniemy kolejne ciało. Just like Arjuna is doing there. Arjuna is saying, more important than Krishna is dharma. Tak jak Arjuna postąpił, który mówi, że dharma jest bardziej ważna od Krishna. This is foolishness. A to jest głupota. Why? Because dharma to sakshat bhagavad pranito. Krishna is the creator, is the witnesser of dharma. Ponieważ Krishna jest stworzycielem dharmy. Sakshat so he is the one who created the dharma. On jest ten, kto stworzył dharmę. So words of God are dharma. Czyli słowa Boga są dharmą. But Arjuna is saying, no, in my opinion dharma is more important than you. Ale Arjuna mówi, nie, moje słowa są takie, że dharma jest bardziej ważniejsza. In another word, he is insulting Krishna. Innymi słowami on obraża Krishna. He is saying, Krishna, I know more than you. On mówi innymi słowy, Krishna, ja wiem bardziej. That's why Arjuna gave so many arguments. To dlatego właśnie Arjuna przywodzi tak dużo argumentów. So just to give you an example, let's say, there is Prabhupada. To weźmy dla przykładu, tutaj mamy Śla Prabhupada. And let's say Prabhupada tell to someone that, now you should take care of this temple. I teraz Śla Prabhupada mówi komuś, ty musisz zaopiekować się tą świątynią. And this person know first class the philosophy of Prabhupada and doing his best. A ta osoba bardzo dobrze zna filozofię Śla Prabhupada, pierwsza klasa, wielce i robi co najlepsze w tym kierunku. And then some other person, he don't know that he is not this body. He have no realization. He don't know any philosophy, and he is coming and telling that, in my opinion, this person is stupid. You know. A jakaś osoba inna przychodzi, która nie zna filozofii, która nie ma żadnych realizacji i mówi, że ta osoba jest głupia. He say, I think Prabhuji, this is wrong in my opinion. No, Prabhuji, wiesz, to jest według mojej opinii niepoprawne. You will call this person as a fool. Powiecie, że ta osoba jest głupcem. That's why Krishna said that you are a fool. Nanu shoshanti pandita. Że jesteś głupcem. You are intelligent. Jesteś inteligentny. And speaking like a learned person. I mówisz jako osoba uczona. But you are doing a clear offense. Ale po prostu popełniasz taką twardą obrazę. What is this nonsense? Co to jest za nonsens? This is what Krishna is saying. Mówi Krishna. And Krishna is saying you are afraid from the sin, but not from the aparad.
A Krishna mówi, że ty boisz się popełnić grzechu, ale nie boisz się popełnić aparatkę. Because Arjuna was afraid that if he will kill his father, his friends, his relatives, then it will be a sin. Ponieważ Arjuna bał się, że zabije swojego ojca, swoich krewnych i to jest grzechem. And he's saying that, the society will collapse. I on też mówił, że będzie rozłam w społeczeństwie. So he's worried about the society, but he's not worried about the God who created the full universe. On był bardzo zaniepokojony tym, co się stanie w społeczeństwie, ale nie był zatroskany o Bogu, który stworzył ten wszechświat. And common people in the society, they are like this Arjun, what he's representing. Tacy zwykli ludzie, większość w społeczeństwie zachowują się jak Arjuna w tym momencie. They do good things and they fear from doing bad things or sins. Oni dokonują dobrych uczynków, ale obawiają się właśnie grzechów. But they have zero fear of committing offenses at the lotus feet of the Lord. Ale mają w ogóle zero strachu przed popełnieniem obraz przeciwko lotosowym stopom Pana. The father of all sins, which is called Mahapap. What is that? A ojciec wszystkich grzechów, który nazywa się Mahapap, co to jest? Is offense. To jest obraza. Why? Dlaczego? Because although Ponieważ chociaż one can avoid doing the sins, ktoś może uniknąć popełniania grzechu. but what will happen Ale cóż co się stanie? if you don't follow the words of God Jeżeli nie będziecie wykonywali and you can try this in your life i spróbujecie to w waszym życiu. if you don't believe that. Jeżeli nie wierzycie w to. That's why I'm saying Gita is the book which you should live. I dlatego ja mówię, że Gita to jest książka, którą powinniście żyć. When you practice Gita and you see the results are coming, then you develop faith. Kiedy wy praktykujecie to, co jest napisane w Gicie i widzicie efekt, to wasza wiara wzrasta. So what happens if you don't follow the words of God? Then you will, against your will, you will end up committing some sinful activity. I co się dzieje, kiedy nie wypełniacie słowa Pana? Przeciwko swojej woli grzeszycie. And you will end up doing things that you shouldn't do. I skończycie na tym, że będziecie robić te rzeczy, które nie powinniście robić. And you will destroy the world. I po prostu zniszczycie nas. So from society perspective, your actions can be very much appreciated. Z punktu widzenia socjalnego, społeczeństwa, to co robicie może być bardzo dobre. Just like this bottle of plastic, when it was invented, people were so happy plastic is invented. They were praising the persons who invented that. Tak jak ta butelka plastikowa, kiedy tylko została wymyślona, dziękuję, to ludzie doceniali osobę, która dokonała tego wynalazku. But the result is that the full world is suffering now. A teraz wynikiem jest to, że cały świat cierpi. So just like this is with Arjuna as well. I to samo się dzieje z Arjuną. Arjuna is thinking fighting is, if I avoid killing, that will be the best thing. Arjuna myśli, jeżeli ja uniknę tego, aby zabijać, to będzie najlepsze. Everyone will be alive. Wszyscy będą żywi. None of my brothers will die. Nikt z moich braci nie umrze. Varnashrama will not destroy. Varnashrama zostanie zachowana. And society will be in a better place. A będzie też stworzymy lepsze społeczeństwo. But Krishna is saying, Arjuna, you are looking from a twisted perspective. Krishna mówi, że ty przekręciłeś to i patrzysz ze złej perspektywy. And you see, that's why this movement is called Krishna consciousness. I to jest też dlaczego ten nasz ruch nazywa się świadomości Krishna. We look from twisted perspective. My patrzymy z tej błędnej perspektywy. We don't have, you read that, you are not this body, you are soul. My czytamy o tym, że ty nie jesteś ciałem, ty jesteś duszą. But do we have realizations? Ale czy my mamy takie realizacje? When it comes to realization, it's empty. Kiedy my przechodzimy do tego, aby zobaczyć, czy mamy realizację, tak spojrzymy, to nie mamy tutaj odpowiedzi. But the problem is we want to correct others. Ale problem jest w tym, że my chcemy poprawiać innych. This is our problem. I to jest nasz problem. We look things from twisted perspective. My patrzymy na rzeczy z błędnej perspektywy. And that's what Arjuna is doing. I to jest to samo tutaj robi Arjuna. And Krishna is not spoon feeding him sweet rice and saying, oh Arjuna, you are so nice.
He's just, he's how can I say, he's beating Arjun by his words. I to nie można powiedzieć, że tutaj Krishna jakoś słodzi Arjunie. Nie, on przeciwnie, on nawet jakby go bije swoimi słowami. Yeah, so that's why Krishna is saying, yes, in some circumstances it's okay that people will be alive and dharma will be kept, but in this particular situation violence is necessary. I on mówi tak, w niektórych sytuacjach jest dobrze iść w ślady dharmy, kiedy ludzie zostają żywi i tak dalej, ale teraz to nie jest ta sytuacja. Just like when you go to a hospital, Prabhupada said like sometime operation is necessary. Tak jak udajemy się do szpitala, czasem te operacje są konieczne i tak mówi też Śrila Prabhupada. And that's why this verse is so important for us. I dlatego ten werset jest bardzo ważny dla Because Krishna is saying, Arjun, you are a fool. Ponieważ Krishna mówi, Arjuna, jesteś głupi. And we also are fool in real life. A my też jesteśmy głupcami w naszym życiu codziennym, realnym. We don't understand many things, but still we act as if we are the most learned person. My nie rozumiemy tak wiele rzeczy, a postępujemy, jakbyśmy byli najbardziej uczonymi. Mahaprabhu said, Achar Prachar. Mahaprabhu mówił Achar i Prachar. First follow, then teach others. Na początku wykonuj instrukcje, a potem i nauczaj innych. Do you have taste for holy name? Czy macie smak do intonowania świętych? You can recite Bhagavad Gita verse is okay, but do you have taste for holy name? Możecie recytować całą Bhagavad Gitę, wersety, ale czy macie smak do świętych? If you don't have, jeżeli nie macie, then what will happen? to wtedy co się stanie? You will become a spiritual Google. Staniecie się duchowym Googlem. You can recite all the verses. Możecie wyrecytować wszystkie wersety. But at the end of the death, ale kiedy przyjdzie śmierć, you will be thinking some stupid thing. Będziecie myśleć o jakichś głupotach. So this is no fun. I to nie jest śmieszne. Death is going to come. Śmierć ona przyjdzie. How old are you? Ile masz lat, Prabhu? 30, yeah? 30. So you see, now your life is more or less. I teraz twoje życie jakby się zmniejsza. You can earn a lot of money. Czy zarabiasz dużo pieniędzy? But do you think you can stop death? No. Ale myślisz, że możesz zatrzymać śmierć? So that's why Krishna is saying develop pragya. Dlatego Krishna mówi rozwijaj pragya. Because we also keep on thinking just like Arjuna and give so many arguments. I my też tak samo kontynuujemy myśleć na różne tematy. Niczym Arjuna, który podaje tak wiele argumentów. And what at the end? We are also fools. Też jesteśmy głupcami. Just like a person, sometimes there are person who ask so many questions. Niektórzy są takie osoby, które zadają zapytanie. So I once met a person like that. Ja pewnego razu spotkałem. And he was asking questions after questions. I on zadał pytanie po pytanie. And we were trying to explain him from Prabhupada books. I próbowaliśmy mu wytłumaczyć, wykorzystując książki Śrila Prabhupada. But he was not ready to listen. Ale on nie był gotów, aby słuchać. So everyone started laughing who was around him. I wszyscy wokół niego zaczęli się śmiać. Even his friends started to laugh at him. Nawet jego znajomi zaczęli się śmiać. We never saw such a fool person like him. Powiedzieli, my nigdy nie widzieliśmy takiej głupiej osoby jak on. Because he was thinking he's so intelligent, but he had no knowledge about Vedas, about Shastras, about Bhagavatam, zero knowledge. On myślał o sobie, że jest bardzo inteligentną osobą, ale miał zero wiedzy na temat siastr, Vedy. And the same happens with us. I to samo staje się z nami. You know when someone sing? Wiecie, jak ktoś śpiewa? Everyone who sing, they think they sing the melodious tune. I każdy, kto śpiewa, myśli, że to jest najbardziej melodyjna, najbardziej taki piękna melodia. When they hear themselves, they never feel that they are, paining the ears of the audience. Nie myślą o tym, że zadają ból uszom słuchu. Everyone thinks that I'm singing so nicely. Każdy myśli, Boże, tak pięknie śpiewam. Have you seen anyone who say I sing bad?
Czy widzieliście kogoś? When they sing, maybe if you show them their recording, then they will, accept. But when they are singing, they don't feel they are singing bad. Chodzi o to, że kiedy my śpiewamy, tam czy ktoś śpiewa, to nie myślę to sobie, że teraz bardzo źle śpiewam, tylko myślę, że to jest najpiękniejsza melodia na świecie. And the same happens with us. When we are trying to give some logic, i to się staje z nami. You think that is correct. Kiedy my staramy się wykorzystać jakąś naszą logikę, myślimy, że to jest poprawne. Although later maybe you will understand that what I was thinking was completely wrong. Chociaż później możemy zrozumieć, Boże, to co myślałem, to zupełnie inaczej to wygląda. Just like Arjun, he later realized that all his logic and arguments were wrong. Tak jak Arjuna później zrozumiał, że wszystkie jego rozumowanie i logika, one były niezasadne. So why it is like when I said when someone is singing bad or we are arguing illogically, why we don't realize these things? Dlaczego to powiedziałam, że ktoś kiedy śpiewa, to myśli, że pięknie śpiewa, ale tak naprawdę dla innych to jest ból albo jakoś próbuje logicznie coś komuś wytłumaczyć, ale to jest złe. Dlaczego skupiłam się na tym? Why you don't feel when you are committing offenses that you are committing offenses? Dlaczego my nie czujemy, kiedy my popełniamy obrazy, że w tym momencie popełniamy obrazy? Why when you are arguing with someone? Dlaczego kiedy się kłócisz z kimś? Why you don't feel that you are stupid at that moment of time? Dlaczego nie myślisz, że ja jestem głupi w tym momencie? When you are arguing, you think, no, I'm right. Kiedy się kłócimy, myślimy, ja mam rację. I mean, in Europe, there was this German philosopher, Nietzsche, right? W naszym terenie europejskim mieliśmy Nietzschego. And he wrote a book which after reading full Europe become crazy. Right? Everyone think that we are Superman, we are right and we are not wrong. On napisał taką książkę, po której cała Europa, wszyscy kto przeczytali, myśleli, że oni mają po prostu prawo głosu, są tacy, mają rację. Dał im wiele So why we don't feel this? Dlaczego my tego nie czujemy, że robimy? Did you ask this question to yourself? Czy zadawaliście sobie takie pytanie? You read 10 offenses every day. Codziennie powtarzamy 10 obraz przeciwko świętemu imieniu. Did you ask this question? Czy zadawaliście sobie to pytanie? Why? When we are committing offenses, we don't feel we are committing offenses. Dlaczego, kiedy my popełniamy obrazy, my nie czujemy się tak, że popełniliśmy te obrazy? So that's why Krishna is saying pragyavadam cha bhashate. This is the answer. Stąd tutaj Krishna mówi Arjunie. Okay. Pragyavadam cha bhashate. Yeah. So what does it mean? It means that when you are doing something, then your pragya gets covered. I co to znaczy? Kiedy my robimy coś, to ta nasza pragya? Yeah, pragya. So the inner voice get covered. Czy wtedy nasz głos wewnętrzny, ta nasza intuicja, ona jest przykryta? And why? I dlaczego? Because of attachments. Dlatego, że my mamy przywiązanie. And the most we are attached with this body. I im więcej mamy przywiązań do ciała, that's why you cannot tolerate if anyone will do any harm to you, meaning your false ego or to your body, you can't tolerate it. I to dlatego, że mamy takie przywiązanie, jesteśmy przywiązani do ciała. Jeżeli ktoś popełni jakąś obrazę wobec nas, naszego ciała, to my nie możemy tego stolerować, bo mamy fałszywe ego. Basically, to put it in a simple language, we are most attached with ourselves, with our body, right? Jeżeli powiedzieć to prostym językiem, najbardziej jesteśmy przywiązani do samych siebie, do naszego ciała. And therefore we can't see ourselves as bad. Dlatego my nie możemy zobaczyć w sobie żadnych złych rzeczy. You can't see that you are bad person. Możemy zobaczyć, że my jesteśmy złymi osobami. This is science of attachment. I to jest nauka przywiązania. Just like a mother, if you ask to a mother who is the most beautiful kid, tak jak my zapytamy matki, które dziecko jest najładniejsze? Even if so, there was a competition held where this question was asked, and the mother, his child was really ugly.
Like ugly meaning like really he had like distorted teeth and very bad marks on the face. I Like był pewien taki konkurs i było takie jedno dziecko jednej matki, które naprawdę było takie brzydkie, miało takie nie bardzo ładną buzię, nie miało jakichś tam ładnych zębów, wręcz przeciwnie. and she said that the most beautiful child is mine, so the award should go to him. I ona powiedziała, nie, ale najpiękniejsze dziecko to jest moje i ono powinno jakby wygrać ten konkurs. So you see, due to attachments, mother is not able to see the faults within his own child. I widzicie, że dlatego, że matka ma przywiązanie do dziecka, ona nie może zobaczyć tych złych rzeczy, błędów w nim. And the same is with Arjun. Because of his attachment, he can't see defect in his own arguments. And the same is with us. We also can't see defects in our arguments because we are attached with ourselves. I to samo jest Arjuną. On był przywiązany do swoich argumentów, dlatego nie mógł zobaczyć w nich żadnego błędu. I to samo się dzieje z nami. My też nie widzimy żadnego błędu w naszym rozumowaniu, podejściu. So that's why Krishna is speaking. He's saying, so that's why gatasumsa nanu shochanti pandita. So he's saying, okay, but you are speaking like you are very learned person, Arjun. Tutaj Krishna dlatego mówi, że chociaż mówisz jako bardzo uczona osoba. Why? Because in this world people, gatasumsa, in this world people come and go. Arjun, this is nothing new. People come and go in this world. Ponieważ w tym świecie ludzie przychodzą i odchodzą. To jest nic nowego. Just like you are 30 years old. Tak jak ty masz 30 lat. So did you witness some of the people whom you know they died? Czy byłeś świadkiem tego, że ktoś z tych od twoich znajomych Everyone witnessed that. Każdy. And some people came. A niektórzy przechodzili. So Krishna is saying this is nothing new, Arjun. I Krishna mówi, Arjuna, to jest nic nowego. Yeah, some people will die. Niektórzy umrą. Some people will join you. Niektórzy dołączą. Some people will leave you. Niektórzy cię porzucą. Some people will leave and then again come back to you. Niektórzy cię porzucą, a potem wrócą do ciebie, Arjuna. So he's saying, but it doesn't mean that you should start crying on this fact. Ale to nie znaczy, że musisz się rozpaczać na ten temat. And he's saying, Krishna is saying even when the death will come. I nawet kiedy śmierć przyjdzie. So when you are so you know what happens if someone die. I co się staje, kiedy ktoś umiera? What you say? Oh, this person was 80 years old. He lived like a king size, and he was so happy. I ktoś może powiedzieć, ta osoba miała odeszła w wieku 80 lat, żyła jak król i naprawdę miała szczęśliwe życie. Yeah. But then, so you go to his funeral and you say it was okay for him to die. Pójdziecie na jego pogrzeb i zobaczycie, no tak, to było w porządku dla niego już odejść. But when it comes to your own death, ale kiedy zaczynamy mówić o samych siebie, o nas, then is a problem. I wtedy się pojawia problem. I had a teacher. He was teaching me language. Jest pewien nauczyciel, który uczy mnie języka. And he was a Polish man. To był Polak. And he was 70 plus years. Ponad 70 lat miał. And when his friend died, he said, it's okay, he died. I kiedy jego przyjaciel umarł, on powiedział, no w porządku, że już He said, he was 76, good age to leave the body. Miał 76 lat, to jest dobry czas, żeby opuścić ciało. And then he got heart attack. I wtedy on miał zawał serca. And then he was saying, no, just five years more. Nie, dajcie mi jeszcze 5 lat. I will just not eat this jute ser, I will just eat this white ser and this will be good. Sera, tylko biały teraz. Yeah. So you see, that's happened. Widzicie, to się dzieje. So how can you not be afraid of your own death? Jak możemy być nieustraszonym, jeżeli chodzi o naszą własną śmierć? Only if you are convinced that you are this soul, you are not this body. Tylko jeżeli się przekonamy, że my jesteśmy duszą, a nie ciałem. Therefore Krishna is saying that you should, what does it mean that you should know? You should have this pragya, your inner voice, that you should be convinced you are a soul. I co znaczy, że powinniśmy o tym wiedzieć?
Co znaczy ta wiedza? Krishna tutaj ma na uwadze tę pragya, czyli nasz wewnętrzny głos. It is not enough that you say that, oh, I know that we are not this body, we are soul. No, you should have this conviction inside you, pragya, which means you should be not acting on the level of body. To znaczy, że powinniśmy mieć to mocne przekonanie, pragya, że ja nie jestem tym ciałem, tylko jestem duszą, a to oznacza, że wtedy będziemy działać jako dusza, a nie na platformie cielesnej. So Arjun put an interesting question. Arjun said, but Krishna, you are saying that I will kill them and I should not lament because they will die, but I am not lamenting because they will die. A teraz Arjuna takie ciekawe pytanie tutaj postawił Krysznie. Mówisz, że ja ich muszę zabić i przez to lamentuję, ale nie lamentuję przez to, że muszę ich zabić. He's saying I am lamenting because they will be separated from me. Rozpaczam o tym, że będziemy rozłączeni, że oni będą jakby ode mnie już daleko. So he's saying I will kill them, it's okay, but after killing I will feel the sorrow of separation, and this is what is the problem for me. I on mówi, tak, ja mogę ich zabić, to jest okej dla mnie, w porządku, ale wtedy to, co jest dla mnie nie okej, to, że ja będę czuł ten smutek rozłąki. Isn't it? You are not afraid in life that someone will die. You are afraid because you will feel separated. You cannot talk to this person anymore. Yes? Boimy się tego, że ktoś opuści ciało, ale jakby bardziej smutne, tragiczne jest dla nas to, że nie będziemy mieli już asocjacji, jakby nie będziemy mogli już rozmawiać z tą osobą. So you see, and what Krishna, God is replying? I co Pan Bóg, Krishna? God is saying this is another foolishness. A on mówi, to jest kolejna głupota. Why? Because Krishna gave in Bhagavatam the example as well. He said there is an ocean, two pieces of woods, they come, they meet together and get separated, no big deal. Ponieważ on mówi, że daje taki przykład z Bhagavatam, że jest duży ocean i ludzie, dusze w tym oceanie, niczym kamyczki się stykają i potem się rozchodzą w różne strony. So gatasuna gatasumsa nanu sochati pandita. So this is pragya. Krishna is saying, Arjun, you have to experience this reality of the world. In this world no one is going to last forever. I Krishna mówi, Arjuna, ty musisz doświadczyć jakby tej realności tego świata. W tym świecie nikt nie będzie żył wiecznie. And this is bhakti. I to jest bhakti. Bhakti is all about realizations. I bhakti składa się z samych realizacji. Realizations means what you have inner experience. Realizacje oznaczają to, że my mamy wewnętrzne doświadczenie. We are doing bhakti from outside, but what ultimately matters is how many realizations you have within the core of your heart. My wykonujemy czynności bhakti zewnętrznie, ale to, co się liczy, to co się dzieje wewnętrznie, czy my mamy wewnątrz jakieś realizacje, które są w głębi naszego serca. That's why when Srila Prabhupada was close to leave his body, dlatego kiedy Srila Prabhupada był blisko do opuszczenia swojego ciała, so one of the disciples came to Prabhupada and said, Prabhupada, why this is happening to you? You know, you are lying so sick, and Prabhupada was not eating for a month, he was barely drinking the water. I jeden z uczniów przyszedł do Srila Prabhupada, który był właśnie w takim stanie, on już nic nie jadł, przez miesiąc się pościł, troszeczkę pił wody. On mówił, dlaczego jesteś w takiej kondycji, jesteś taki osłabły. So you can see this in YouTube, Prabhupada last days. Możemy zobaczyć, one zostały sfilmowane ostatnie dni Prabhupada. And Prabhupada said, full life I gave lectures that you are not this body, you are soul. And now I'm practically showing you that I'm not this body, I'm soul. I Srila Prabhupada mówi, przez całe życie ja dawałem wykłady i mówiłem, że ty nie jesteś tym ciałem, ty jesteś duszą, a teraz ja praktycznie realizuję. From outside Prabhupada body, you know, the kidney failure, Prabhupada body was just totally falling apart. But from inside, when the nerves were checked, he was like a 16-year-old boy. His mind was so pristine. So that's why in bhakti what count is what you have inside, not what you have outside.
I ciało Śrila Prabhupada było w całości zdewastowane, niczym rozłożone na kawałki, ale kiedy sprawdzano jakby jego system nerwowy, to co jest w środku, no to on był niczym 16-letni chłopiec. W bhakti się liczy to, co my mamy wewnątrz. And that's why in English they call inward journey this thing. So your journey begins when you start to go inward, but the inward journey starts from outside. I dlatego jakby jest takie powiedzenie w języku angielskim, że nasza podróż zaczyna się z wewnątrz, ale powinniśmy też z zewnątrz zacząć robić jakiś krok. And that's why Krishna is saying, Arjun, you are a fool because you are looking from a wrong perspective. I dlatego Krishna mówi, Arjunu, jesteś głupcem, bo patrzysz z błędnej perspektywy. And what this perspective is bringing you anxiety. A co to błędne patrzenie na rzeczy przynosi ci? Niepokój. And he is saying you have to change your perspective. I dlatego musisz zmienić tę perspektywę. And that's what is required when you are studying Gita. You have to change your perspective. And this is not an easy thing. It will require a lot of practice. I to jest ważne. Jeżeli kiedy my zaczynamy uczyć się, studiować Bhagavad Gita, to ona zmusza nas do zmiany swojej perspektywy. So Arjun asked, how will it be possible, God? I Arjuna zapytał, Panie, jak to będzie możliwe? Oh, this is very difficult thing. To jest bardzo trudna rzecz. That's why Krishna says, Mam ekam sharanam. Come to me, surrender to me. I dlatego Krishna mówi, przyjdź do mnie, podporządkuj się mnie. And then I will help you to develop the inner voice. I wtedy ja pomogę Ci rozwinąć ten wewnętrzny głos. Yeah, and why Krishna is emphasizing on this word pragya? Dlaczego Krishna tutaj podkreśla to słówko pragya? Because Maya, when Maya will attack you, Maya will finish your inner voice. Ponieważ gdy Maja nas zaatakuje, ona zrobi tak, że nie będziemy słyszeć tego głosu. It will not take away your knowledge. Ona nie zabierze u nas wiedzy. You will remember all verses, all text. My będziemy pamiętać wszystkie wersety, wszystkie teksty. But Maya will make your experience zero. Ale Maja doprowadzi do tego, że będziemy mieli brak doświadczeń. So just like some people, they say that, oh, we are not this body, we are soul. Tak jak niektórzy ludzie mówią, o, ja nie jestem tym ciałem, ja jestem duszą. But then comes a big plate of prasadam. Ale wtedy przynoszą duży talerz prasadam. And then they say, we are not this body. Mówi, my nie jesteśmy tym ciałem. But this gulab jamun, give me 10 of them because my body likes this very much. Ale ten gulab jamun mi pomoże, bo moje ciało bardzo like fully gone. You know, your experience is fully zero. Te doświadczenie związane z duszą się wyzerowali. And the same thing Krishna will do. I to samo Krishna zrobi. Like there is a devotee living in Canada. Jest jeden wielbiciel, który mieszkał w Kanadzie. And he forgot everything. His name, his family member, everything. I stało się tak, że on wszystko zapomniał, swoje imię, swoich członków rodziny. But he remember only one thing. Ale pamiętał tylko jedno. You know what? Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra. And he could give classes on Gita. I on mógł dawać wykłady. The doctor was shocked. He said, how is it possible? Ale lekarz był szokowany. Zadało się pytanie. Because he developed the pragya. Ponieważ on rozwinął tę pragyę. Because your experience, no one will take it away from you. Ponieważ wasze doświadczenie nikt od was nie zabierze. That's why Maya can erase everything except your experience. Gdy Maja może wszystko zabrać oprócz naszych doświadczeń. That's why Krishna is emphasizing pragya vadam chabhashyate. Dlatego tutaj Krishna podkreśla and you say spiritual world, Vrindavan is also like that. I mówi, co też możesz powiedzieć, a co w świecie duchowym tak jest w Vrindavan. In Vrindavan they forget everything. Even this fact they forget that Krishna is God. We Vrindavan oni zapomnieli wszystko, nawet tak ten fakt, że Krishna jest samym Bogiem.
But their experience that Krishna is mine, this stays with them. Ale oni mają doświadczenie, że Krishna jest mój i to doświadczenie pozostaje z nimi. So you see, if you will go to Vrindavan and you will read your notes which you make that Krishna is God, you will say, oh, this is what I wrote, it is something wrong because Krishna is not God. I jeżeli udacie się do Vrindavan i weźmiecie ze sobą swoje notatki, w których pisaliście, że Krishna jest Bogiem, to pomyślicie sobie, nie, to nie jest tak, to Krishna to nie Bóg. So that's why Krishna is saying that please work on your experience. Dlatego Krishna mówi, proszę Cię, pracuj nad tym, abyś miał doświadczenie. You can do so many things. Możesz robić tak wiele rzeczy. But if you are not concentrating on your experience, Ale jeżeli nie skoncentrujesz się na tym, aby uzyskać to doświadczenie, then everything have basically not a lot of value. to wtedy inne rzeczy się nie liczą. Just like this brahmachari, Raghav Das brahmachari. He was a man, joined the temple, going out on Sankirtan, but when he died, he thought about this lady whom he was seeing in the kitchen, and then he got the woman's body in next life. Tak jak ten Raghav Das brahmachari, który mieszkał w świątyni, jeździł na Sankirtan, ale w momencie śmierci pomyślał o tej Matadzi, którą zobaczył w kuchni i dostał ciało. And you can also see, just take your beads, chant, and you know where you are going. I wy też możecie to zobaczyć. Wierzcie wasze korale, intonujcie i zobaczcie, gdzie was prowadzi. If you think right now when you are healthy, you cannot think of Krishna during the time of chanting. Then you think at the time of death when the air supply will be shutting down, you will think of Krishna? Czy myślicie, że jak teraz jesteście zdrowi, intonujecie i nie możecie się skupić na Krysznie, to kiedy przyjdzie śmierć i zabraknie powietrza, to wtedy będziecie w stanie pomyśleć? And that's why Krishna is saying, Pragyavadam chabhashate gatasunana gatasunsa. You are a fool. Dlatego Kryszna tutaj mówi, że jesteś głupi. We are fools. My jesteśmy głupcami. That's why Prabhupada say, experience that you are not this body, you are soul. Dlatego Śrila Prabhupada mówi, pozyskaj to doświadczenie, że nie jesteś ciałem, że jesteś duszą. This is Prabhupada opened ISKCON as a hospital. Śrila Prabhupada otworzył ISKCON i on jest niczym szpital. And in hospital people come who want to get cured. A w szpitalu ludzie chcą się wyleczyć. And our spiritual master is helping us personally. A nasz mistrz duchowy osobiście nam w tym pomaga. The devotees are helping us. Wielbiciele nam pomagają. But what we want? Ale czego my pragniemy? We have no realizations. My nie mamy żadnych realizacji. But we say, oh, this devotee is bad, that devotee is bad, this person is bad, that person is Mówimy, że bad. ten wielbiciel jest zły, ta osoba jest niedobra, ten wielbiciel coś nie tak robi. That's why Krishna is saying you are fool. Dlatego Krishna mówi, że jesteś głupi. You have no realization you are not this body. Nie masz żadnych realizacji, że ty nie jesteś. And you can give big lectures. I możesz dawać duże lekcje. Krishna is saying that will not save you at the time of death, Baba. A Krishna mówi, że Babo cię nie uratuje pod koniec swojego życia. In Polish, Baba means old lady. Yeah, maybe. Czyli babcia. Yeah, babcha. But he's saying, yeah. So that's what we have to concentrate. I to jest to, na czym powinniśmy się skupić. So these verses of Gita, you should apply them. I powinniśmy te wersety Bhagavad Gita wykorzystać w naszym życiu. Or otherwise we will be a parrot. Inaczej będziemy jako papuga. Okay. So we still have, I think the class is till 4:15. So we have like 7-8 minutes for questions. Mamy 7-8 minut na pytanie, może widziciele. Oh yes, Prabhu. Oh, you see, light came. Hari bol. You see? Oh, what? Yes, Prabhu. It's very interesting what you said about the experience. I remember Madhvacharya or Acharya Madhva said that in Vaikuntha there is no recollection but only experiences. And can you translate, Prabhu? Bardzo ciekawe, co Prabhu powiedział, jeśli chodzi o doświadczenie, bo nasz Acharya Madhvacharya powiedział, że w Vaikuncie, w świecie duchowym, nie ma pamięci, nie ma rekolekcji, tylko jest doświadczenie. To właśnie przypomniałem to sobie, jak Prabhu mówił o tych doświadczeniach, właśnie to co Acharya powiedział, to jest takie. Also, what happens once a devotee was driving a car.
To, co też się stało, pewnego razu wielbiciel prowadził samochód. So he was dropping one of the, senior devotee. On podwoził pewnego starszego wielbiciela. In America. W Stanach. And someone brake very strongly in front of his car. I ktoś po prostu wjechał bardzo mocno na jego. And he said, "Oh shit." On powiedział, "Oh, fajno." And then he said to the Prabhu, "Oh, I'm sorry, what I said." On powiedział temu Prabhu, którego wiózł, "O, przepraszam bardzo za to, co powiedziałem." He said, "Don't apologize me." On powiedział, "Nie, przepraszaj mnie. At the time of death, what you have inside will come outside. To, co w czasie śmierci będziesz miał w środku, wyjdzie na zewnątrz." So if you inside have shit, then outside will come shit. Jeżeli ty masz łajną w środku, to na zewnątrz też to się przyjawia. Okay. Anyone else have any Ktoś questions? jeszcze ma pytanie? Yes, Prabhu. A dlaczego tak spieszyć? Dlaczego tak bo ludzie mówią, dlaczego mówić o śmierci w ogóle? Bo nasz dzień jest jeszcze daleko. So Prabhu is asking why we in rush with this topic, because people questions us why we are speaking about death, because the death is far away from us. It is far away. That's why Krishna is speaking the next verses. Czy śmierć jest daleko? Dlatego Krishna mówi tutaj kolejny werset dopowiada. So he said, 2 verses after, he's saying 2:14. What is the? Can you tell me the first word of this verse? Yes. Or even Bhakti Vinod Thakur said, he said Jivana Talmal. He said that sweet 16 and bitter 16. To też mówi się, że słodka 16, gorzka 16. Sorry, 2:18. The verse 2:18. Zobaczmy werset 2:18. What does it say? Can you read it, Mataji? The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come and end, therefore fight or descendant of Bharata. Materialne ciało niezniszczalnej, bezgranicznej i wiecznej żywej istoty nieuchronnie ulega zniszczeniu, dlatego walcz o potomku Bharaty. So what does it mean? Co to znaczy? Is it a information? Czy to jest po prostu informacja? Someone say, "Oh, you are going to die," he will say, "Thank you." Ktoś powie, że będziesz umierał. Yeah, but there is a point here Krishna is making. Ale tutaj jest ważny punkt, który Krishna podkreśla. If you are going to die, what type of philosophy you going to adopt? Jeżeli to w tym czasie, kiedy umierasz, to do jakiej filozofii przebiegniesz? Someone can say, "I'm going to die, but let me enjoy." Ktoś mówi, tak, ja umrę, ale pozwólcie mi się cieszyć. But the problem is every enjoyment is filled with problem. Ale problem polega na tym, że każde zadowolenie zmysłów ciągnie ze sobą kolejny problem. Everyone have experience of I it. każdy to doświadcza. They cannot lie. I to nie. Traffic jam, if they are going to Zakopanas, traffic jam, they start cursing on the road. Why the weather is so bad? I to jest takie prawdziwe doświadczenie. Podał Prabhu przykład korku do Zakopanego, gdzie każdy przeklina życie. And more than 50% of the population of the world believe in reincarnation. Więcej ponad 50% populacji tego świata wierzy w reinkarnację. So they know this body will die. Oni wiedzą, że to ciało But something will stay. ale coś zostanie. So devotees say that better use this body Wielbiciel mówi, lepiej wykorzystaj to ciało, to find out who you are. żeby zrozumieć, kim ty jesteś. Athato Brahma Jigyasa. Yeah, so try to find out who you are. Spróbuj zrozumieć, kim ty jesteś. And understand who is God. Zrozum. And enjoy eternally. I ciesz się wiecznie. So what does it mean? Cóż to znaczy? You can go and eat the most expensive meal in the restaurant, like I don't know, pierogi or pizza. Możesz pójść do restauracji, zjeść tam najbardziej drogie danie. It have taste, To ma jakiś smak. but can you eat like 2000 pierogis? Czy możesz zjeść 2000 pierogów? You will vomit. Będziesz wymiotywał. And Krishna is saying I Krishna mówi, that there is a higher taste. że jest wyższy smak. There is better taste than pierogi. A jest coś smakuje lepiej od pierogów. And that is holy name. I to jest święte imię.
That is the most tasty thing. To jest najbardziej smaczne. And experience it. Doświadczać tego. Why? Because otherwise death will come Gdyż ta śmierć przyjdzie and you will lose this body. i ty porzucisz to ciało. So God is telling us, reminding us about death so that we can experience something extraordinary. Czyli Pan Bóg nam przypomina, że po śmierci możemy doświadczyć czegoś, co jest bardzo nieordynarne. Like sex. Tak jak I'm not sure. Like sex. Sex has pleasure. So what you said before, I'm not sure you try. So that we can experience something extraordinary. After death? No, before death. Przepraszam. To przed śmiercią, przepraszam, my możemy doświadczyć czegoś bardzo nietuzinkowego, jak życie seksualne. And people are enjoying sex. I ludzie się cieszą seksem. It has pleasure. To przynosi zadowolenie. But how much can you do it in a day? Can you do it like 50 times? No, ile razy możesz uprawiać seks dziennie? Czy 50 razy? You will be dead. Czy umrzesz? Physically dead. Fizycznie. But here Krishna is saying you can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, 24 hours a day. Ale tutaj Krishna mówi, że możesz powtarzać święte imiona 24 godziny na dobę. And this is Anandam Buddhi Vardhanam. To jest Ananda Buddhi. There is, you will experience what you have never experienced. Czyli ty doświadczysz tego, czego nigdy nie doświadczałeś. And you will say, but why I should experience? Okay, if you don't want to experience, okay, but better if you are intelligent, use this body to experience something which you cannot experience in other bodies, like cats and dogs. Ty możesz zadać takie pytanie, ale dlaczego mam to jakby pragnąć tego doświadczyć? Zdaje święte imienie, ale lepiej, mając to ludzkie ciało, ludzką formę życia, doświadczyć czegoś takiego, czego inne formy życia, jak koty i psy, nie mogą. And the last thing is, you said, Prabhu, people say death is very far. I ostatnią rzecz, którą powiedziałeś, Prabhu, że ludzie mówią, że śmierć jakby daleko jest od nich. But you know when death happens? Ale czy wiesz, kiedy śmierć nadejdzie? Do you know? Czy wiesz? Can anyone say? Czy ktoś może tutaj powiedzieć, kiedy nadejdzie śmierć? Even ChatGPT and Google cannot help. ChatGPT i Google nam nie pomoże. They still don't know when you're going to die. Oni nadal nie wiedzą, kiedy my opuścimy ciało. So Baba, you are going to die. Use this body for something. Użyj to ciało dla czegoś. Because in old age you will not able to do. Ponieważ w podeszłym wieku nie będziesz w stanie tego robić. And there is a lot of taste in spiritual life. W życiu duchowym jest bardzo dużo smaku. You just cannot experience holy name, so you say, oh, what is this holy name? This is so bad. No, it is much better than sex. Jeżeli nie możesz doświadczyć, czym jest święte imię i mówisz, o, to jest coś takiego złego i tak dalej, bo po prostu nie możesz tego doświadczyć, ale święte imię jest lepsze od życia seksualnego. Otherwise, look at Prabhupada. Popatrzcie się na Śrila Prabhupada. At the end of his life, till his last breath, he was translating Bhagavatam. A do końca jego życia, do ostatniego wydechu, on tłumaczył Śrimad Bhagavatam. So just think, isn't it like he was not afraid of death at all? To było tak, że on w ogóle się nie bał tej śmierci. And you can see the most beautiful thing, God himself. I możesz zobaczyć najpiękniejszą rzecz w tym świecie, Boga sam. You want to see Zakopana or nude girls or new car. What that pleasure is? See Krishna. That is pleasurable thing. Chcesz zobaczyć Zakopane, nagich dziewczyn, nową auto, ale zobacz Krishnę tam i przyjemność. So Krishna is saying, make the right choice. Krishna mówi, dokonaj dobrego wyboru. And don't leave it on tomorrow. I nie zostawiaj to na jutro. Why? Because death will come. Dlaczego? Ponieważ nadejdzie śmierć. That's why death is so important. Dlatego ta kwestia śmierci jest bardzo ważna. Is okay, Prabhu? Czy to jest w porządku, prawda? Okay, I think my time is up. 4:15 I was told, and so we should finish.
Powinniśmy skończyć, bo będzie Because Prabhu have questions and this, but Prabhu told me to finish till 4:15, so I respect his instruction. Powinniśmy skończyć tutaj do... It's offering. Okay, so you can ask a question. Okay. Mogę? Tak. Chciałem powoli zrozumienie takiego terminu, który w książkach Środy Prabhupada się powtarza. Najbardziej upadli, że ten proces wiózł na osób najbardziej upadłych. Moje aktualne zrozumienie jest takie, że chodzi o tę kategorię osób, które definiowane jest terminem moksha. Znane są osoby w kategorii dharma, artha, kama i moksha, przed którymi zostaje już tylko dharma, czyli czynności religijne. Nie mogą się angażować w zadowolenie zmysłów i gromadzenie pieniędzy, bo to im nie wyjdzie. Mogą tylko się angażować skutecznie w rozwijanie religijności. Czy takie zrozumienie mogę potwierdzić lub zaprzeczyć, czy ja dobrze to rozumiem? Mataji, mogę tłumaczyć? Postaram się. So Prabhuji is asking about a very common word, two words which Prabhu saw in Srila Prabhupada's books, that this process is meant for most fallen souls. So Prabhu said that he understands this like most fallen souls are those souls who are in moksha level, when we have dharma, artha, kama and moksha, and they cannot earn a lot of money, they can develop themselves in karma and dharma, and they have only moksha, so the most fallen are on this moksha platform. I'm not sure I understood because this is quite difficult, but this is what Prabhu said more or less. So if I understand correctly, this process of Krishna consciousness is meant for only those people who are fallen, and the fallen is those who have who want to get moksha. Yes, this is the question. Okay. There is a verse, Chaitanya Charitamrita comes. This verse is Chaitanya Charitamrita. Brahma Sadurlabh. That thing which is very, very rare and unachievable even for Brahma, that thing Mahaprabhu came to give to the common people of Kali Yuga. Ta rzecz, która jest bardzo, bardzo rzadka, szczególnie rzadka i niedostępna nawet Brahmie, Panu Brahmie, z tą rzeczą przyszedł Sri Chaitanya Mahaprabhu i rozdał ją szerokiemu społeczeństwu. That's why he is Namo Mahavadanyaya. Dlatego on jest Namo Mahavadanyaya. He is saying you don't want Krishna prema. On powiedział who want here Krishna on prema? powiedział, tutaj nikt nie chce Krishna prema. Who want? No one want in Kali Yuga. But this is called causeless mercy. I to się nazywa bezprzyczyna łaska. He said, I will give you Krishna prema. On mówi, ja dam ci Krishna premę. And to keep Krishna prema, you need pure heart. A żeby utrzymać tę Krishna prema, to potrzebujemy czystego serca. And he said, by my mercy, I will also make your heart pure. I on mówi, że także poprzez moją łaskę ja utrzymam twoje serce czystym. And that's why he said Prabhupada. I dlatego ją wysłał do nas Śrila Prabhupada. Prabhupada, he was in India. Śrila Prabhupada był w Indii. And one of his god brother was, that time Prabhupada didn't, that time Prabhupada didn't left for America, so he was still living in his home. Czyli Śrila Prabhupada nadal mieszkał w swoim domu i był jego jeden brat duchowy, który pojechał do and he was sannyasi and he finished the lecture. I on był sannyasinem i skończył wykład. And Prabhupada was sitting outside and chanting Hare Krishna. A Śrila Prabhupada siedział na zewnątrz tego miejsca i imponował. So he said, Abhay Babu, how this prophecy of Mahaprabhu will come true, that someone will go outside and every street the name of Krishna will be glorified. How? I on spytał, Abhay Babu, w jaki sposób to po prostu ta przepowiednia Chaitanya Mahaprabhu, że to święte imię będzie wszędzie, na każdej ulicy, w wiosce, w mieście, jak to się stanie? So he thought that Prabhupada will look and say, you will do it because you are sannyasi. I on myślał, że Śrila Prabhupada mu odpowie, no ty Prabhu, ty zrobisz to, bo ty jesteś sannyasinem. So Prabhupada went 2 steps down. Śrila Prabhupada zszedł jakby
niżej. And Prabhu, he said, yes, it will be fulfilled. If Mahaprabhu said it will be fulfilled. Odpowiedział tak, to będzie spełnione, jeżeli tak Mahaprabhu powiedział, to tak się stanie. So this sannyasi smiled more. Ten saniacy jeszcze bardziej się uśmiechnął. And then Prabhupada took few steps more down. I Śrila Prabhupada znowu zrobił 2 stopnie niżej się obniżył. And he said, and for sure you will not do that. Na pewno ty tego nie dokonasz. So then he thought, what? So he think that he will do it. He's a grasta. A pomyślał sobie ten saniacy, a co on sobie myśli, że on to zrobił, przecież on jest gihastą. And Prabhupada did it. I Śrila Prabhupada tego dokonał. Why? Because yogata ayogata na kari vichar. This is the mood of Nityananda Prabhu. So even if you have desire or not, still you will get Krishna prema because this is a desire of Mahaprabhu. To jest nastrój Pana Nityanandy, gdyż masz te chęci albo nie, dostaniesz te Krishna prema. To jest pragnienie, Shri Chaitanya Mahaprabhu. But you said, Prabhu, about those people who have, goal for moksha. A ty powiedziałeś, Prabhu, o tych ludziach, których celem jest moksha. Bhagavatam say 1:10. Manda sumanda mateo mand bhagya upadrita. The people of Kali Yuga, they are fallen. Bhagavatam 1:10 mówi, że ludzie Kali Yugi, oni są upadli. So which fallen person have desire for moksha? Która upadła osoba ma pragnienie, żeby uzyskać moksha, wyzwolenie? We, those of us who are sitting here, we are sitting because it's our fortune that Prabhupada, we got introduced to Prabhupada, and thanks to his books and devotees association, we get the desire to come out of this material. My wszyscy tutaj, którzy jesteśmy zebrani, tutaj siedzimy, to wszystko dlatego, bo mamy Śrila Prabhupada i przez Śrila Prabhupada, jego łaskę rozwijamy w sobie to pragnienie, aby wydostać się z tego świata materialnego. And moksha, I mean devotee, Rupa Goswami say bhukti mukti pishachini in bhakti rasamrita sindhu. So devotee don't have desire for mukti. I Śrila Rupa Goswami powiedział, że bhukti mukti są niczym wiedźmy, piszaci. Dlatego wielbiiciel nie pragnie wyzwolenia i zadowolenia. Our desire is what Mahaprabhu said. Naszym pragnieniem jest to, co powiedział Gopi Tarbhatru, Das Anudas Anudas. We want to just become servant of the servant. So we join ISKCON so that we can do some even small or useless service which Krishna don't even care about. If we get opportunity to serve Prabhupada and Krishna in this way, that will be our big fortune. I my pracujemy też Shri Chaitanya Mahaprabhu na nastrój dasa, czyli sługi. Jeżeli my możemy zrobić jakąkolwiek służbę, nawet najbardziej nieznaczącą w ogóle, na którą Krishna nawet nie popatrzy, powinniśmy tak być szczęśliwi z tego, że możemy coś zrobić. Yeah, so that's why. But in Gita also Krishna says that there are 4 types of people who come to me. I nadal w Śrimad Bhagavad Gita mówi się, że jest 4 typy osoby, które przychodzą do Boga. But Krishna is speaking about people, and in Kali Yuga there are animals. I Krishna tutaj mówi o ludziach, ale w Kali Yudze ludzie niczym. You know who is human? Wiecie, kim jest człowiek? You know what is the definition of manushya? Wiecie, jaka jest definicja człowieka? One whose mind is in his own control. Ten, czy umysł jest pod jego kontrolą. Whose mind is in control? Kto tutaj kontroluje swój umysł? Whose? Is there anyone you know? Czy ty znasz kogoś? So we are lower than animals. Czy my jesteśmy niżej od zwierząt? Krishna spoke Gita for human. We are animal. Krishna wypowiedział Gita dla ludzi, a my jesteśmy zwierzętami. That's why Prabhupada said no illicit sex. Dlaczego Śrila Prabhupada mówi żadnego nielegalnego seksu? This is common sense. You should not do illicit sex because it gives you disease. But only animals don't understand. So Prabhupada said no illicit sex. To jest powszechna rzecz zdroworozsądkowa. Nielegalny seks prowadzi do chorób. Zwierzęta mogą uprawiać seks ile chcą, ale Śrila Prabhupada powiedział, że musimy tego unikać, to jest zasadne. So that's why we are animals and we have to become somehow by the mercy of Prabhupada we come. I dlatego my jesteśmy niczym zwierzęta, ale dzięki łasce Śrila Prabhupadzie my możemy w jakiś sposób stać się ludźmi.
Okay? Więc kim są te osoby najbardziej upadłe? So Prabhu is asking a following question. So how to define those most fallen people? The definition of most fallen? The most fallen? Yeah. Prabhupada said this. Prabhupada in Melbourne, Australia, 1975 birth, something like that. Prabhupada said this. I jak możemy zdefiniować tutaj najbardziej upadłych, to Srila Prabhupada odpowiada na to w 1975 roku w Melbourne. And Prabhupada said that also that this Jagai Madhai, on powiedział, że ten Jagai Madhai they were the most fallen people when Mahaprabhu byli najbardziej upadłymi osobami. But here today time, Ale dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach, all of like Jagai Madhai are in every home. Jagai Madhai jest w każdym domie. Prabhupada said in the past there was one Hiranyakashipu. Srila Prabhupada powiedział, że w przyszłości był jeden Hiranyakashipu. Now every home has Hiranyakashipu. Teraz w każdym domie mieszka ten Hiranyakashipu. So Prabhupada defined that those people, they are fallen. I Srila Prabhupada to zdefiniował tak, że ci ludzie są upadli. And Prabhupada said you are fallen. I Srila Prabhupada powiedział, ty jesteś upadły. And this is your misfortune. I to jest dla was wielkie nieszczęście. But I come here to give you Krishna consciousness. Ale ja przyszedłem tutaj, aby dać wam świadomość. And you don't accept it. A wy tego nie akceptujecie. You don't follow the regulative principle. Nie podążacie, nie wykonujecie zasad 4 regulujących w poprawny sposób. And this is your biggest misfortune. Ale to jest wasze największe nieszczęście. So that's how Prabhupada defined. I to jest jakiś sposób Srila Prabhupada zdefiniował. And that's how Chaitanya Mahaprabhu defined the fallen people, Jagai Madhai. I w taki sposób też Chaitanya Mahaprabhu zdefiniował upadłych osób. Jagai Madhai were those people, they will open Shastra every day and search and do the most heinous activity. So if in Shastra it's written to do rape is bad thing, so they will search what type of rape is the most worst. Or to rape your teacher's wife is the most worst. So they will say let's execute this. That's what Jagai and Madhai. Tak, czyli Jagai i Madhai byli takimi osobami, którzy wyszukiwali w siastrach to, co jest najbardziej okropną i haniebną rzeczą i tego dokonywali. Jak na przykład dokonanie gwałtu na żonie swojego mistrza duchowego. And today world is the same. I dzisiaj w tym świecie to samo się dzieje. Yeah, I was reading the other day, and in Colombia they do sex with even 10 years old kid, like crazy people. Przeczytałam, że w Kolumbii. Not I'm saying Colombians do, but they were doing a documentary exposing the people who go there to buy, underage kids. Czyli tam, bo to jest pewien dokument, w którym ten temat związany z uprawianiem seksu z dziećmi 10-letnimi był poruszony i oni po prostu wyszukiwali tych dzieci i jakby werbowali. So we are most fallen. Czyli my jesteśmy najbardziej upadli. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Dziękujemy bardzo. His blessings on the Prabhu ki jai. Holiness Sri Vikramaswamy Maharaj ki jai. Hare Krishna, Krishna, Krishna.